Cześć, mam na imię Kuba. Możecie mnie znać z profilu Szorciaki, bo jestem jego prowadzącym. To jest moje pierwsze nagranie, więc liczę na Waszą wyrozumiałość. Pierwszy raz robię takie coś. Chciałbym Wam zaprezentować bardzo nietypowe auto. Wydaje mi się, że spodoba się Wam. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Nie wiadomo, czy odpalimy go, czy pojedziemy, ale taki jest plan. Nie ma tu żadnej reżyserki, faktycznie stoi od listopada, nie przepalałem go, nie robiłem z nim nic. Zobaczmy, jak cesarzowa tutaj się prezentuje po tym kilkumiesięcznym postoju. Pewnie nie będzie jakaś super brudna, bo pokrowczyk trochę w tym pomaga. Toyota ma 5 metrów 27 cm długości, no także jest to kawał auta już. Toyota Century w Europie jest nieznana, ale w swoim ojczystym kraju, czyli w Japonii, jest otoczona już kultem. Wydaje mi się, że jest to kult na równi z samochodami typu Hondy NSX, Nissana GTR. Wow, odpaliła. I to za pierwszym razem. To tak prezentuje się silniczek. Niestety jest zabudowany, niewiele tutaj widać. Firanki są ciekawą rzeczą tylko dla rynku japońskiego. Ogólnie Japończycy poczytują przyciemniane szyby jako coś w złym guście i za coś, co zwraca uwagę, której oni nie lubią. Stąd też są takie firanki, które zapewniają anonimowość, a zarazem nie mają takiego sznytu, który się kojarzy z jakimiś tam, nie wiem, gangsterami, no i tak dalej, Przy okazji manewrowania tym samochodem muszę podkreślić jego istotną wadę. Pomimo tego, że jest to wysoka klasa pojazdu, nie ma czujników parkowania, ani z przodu, ani z tyłu. Na klapie widzimy wielki napis Century. Wypadałoby w tym momencie powiedzieć, do czego to nawiązuje. Nawiązuje to do stulecia urodzin założyciela koncernu Toyoty, który urodził się w 1867 roku i Toyota chciała go tym modelem i tą nazwą uhonorować. Jak już jesteśmy przy klapie, to chciałbym powiedzieć pewną rzecz o lakierze. On się oczywiście z pozoru wydaje czarny, ale jest to ciemny granat. W fabryce był on kładziony ręcznie i jest tutaj aż 7 warstw. Istotną rzeczą jest podkreślenie faktu, że to auto nie ma w zasadzie nic wspólnego z Lexusem. Na rynku japońskim Toyota Century była pozycjonowana nad Lexusem. Nie ma tu zbyt wielu części wspólnych, silnik jest unikalny dla tego jedynego auta. Cenowo również, z tego co kojarzę, ten model, kiedy debiutował, kosztował około 100 000 dolarów. Lexus LS startował, zdaje się, od 70 kilku tysięcy dolarów. Porównywalny cenowo był tylko LS 600H w wersji L, który był nawet troszeczkę droższy. Kilka lat temu, kiedy ten egzemplarz przypłynął do Polski, te ceny były jeszcze stosunkowo atrakcyjne. Można było taki pojazd kupić za około kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obecnie ta kwota jest bliższa 100 000 złotych. Jest to oczywiście kwota bez transportu, bez cła i tak dalej. Mimo wszystko wydaje mi się, że na tle porównywalnych aut z Europy jest to wciąż kwota dosyć atrakcyjna, zwłaszcza mając na uwadze wysoką unikalność takiego auta. Samochód w lewym przednim rogu ma taki charakterystyczny bagnet, który pewnie później pokażemy. Zdecydowana większość osób, która go widzi, jest przekonana, że jest to taki bagnet, na którym ma wisieć jakaś flaga, a tymczasem jest to taki bagnecik, który pomaga przy manewrowaniu tak dużym autem. O dziwo dosyć łatwo jest się przesiąść na prawą stronę. Ja tym samochodem dosyć dużo jeżdżę i wielkich trudności to nie nastręcza. Oczywiście na początku zdarza się włączyć wycieraczki zamiast kierunkowskazów, także to jest klasyk. Samochód ten był produkowany od 1997 roku do 2017. Jest przedstawicielem drugiej generacji. Pierwsza generacja powstawała od 1967 roku właśnie do 1997.
Toyota Century od 1967 roku były tylko 3 generacje. Pierwsza z nich powstawała przez 30 lat. Druga generacja, czyli ta, którą się właśnie poruszamy, powstawała przez 20 lat. Obecna, najnowsza jest stosunkowo świeża, no bo weszła na rynek dopiero w 2018 roku. Pierwsza generacja tej Toyoty Century miała silnik V8 o różnych pojemnościach. Tutaj pod maską mamy 5-litrowe V12. Moc jest to około 280 koni w wersji na Japonię. Ponoć w wersji na rynki eksportowe było to 300 koni. Trudno zweryfikować te dane. Większość danych jest po japońsku. Funkcjonuje też bardzo dużo mitów. Nie jestem też w stanie zweryfikować tego, czy ten samochód był faktycznie dostępny na rynkach poza Japonią. Niektóre dane mówią, że ta generacja, czyli właśnie druga, była przez jakiś krótki czas dostępna na rynki eksportowe, ale nie jest to potwierdzone. Co do mocy, to mamy tutaj oczywiste 280 koni japońskie. To był efekt tej dżentelmeńskiej umowy między producentami japońskimi, żeby nie robić aut mocniejszych niż 280 koni. Wszystkie te superkary, czyli tam Honda NSX, Nissany GT-y mają oficjalnie właśnie 280 koni. I tak samo jest z tą Toyotą. Tej mocy w zasadzie kompletnie nie czuć, bo ten samochód jest stworzony do innych celów. Rusza aksamitnie. Ten egzemplarz charakteryzuje się już trochę inną skrzynią biegów. Początkowe wypusty tego pojazdu miały skrzynię 4-biegową, automatyczną, rzecz jasna. Od 2005 albo 2006 roku automat był już 6-biegowy. Co ciekawe, on rusza z bardzo wysokiego biegu, czyli nie jest to 1, 2, 3, tylko prawdopodobnie to jest chyba 4 albo i 5. Spróbujemy ruszyć z pierwszego biegu. Zobaczymy, jak auto brzmi i jak się zbiera. Nie używam tego nigdy. Co świadczy o wyjątkowości tego modelu? Po pierwsze, wychodził on w zasadzie głównie na rynek wewnętrzny, japoński, poza małą tam próbą sprzedaży na rynki eksportowe. Po drugie, jest to oczywiście silnik, który jest unikalny tylko i wyłącznie dla tego jednego modelu. Pokazuje też to podejście do Toyoty, która chciała podkreślić status. Rzadko jest tak, że projektuje się silnik tylko i wyłącznie do jednego modelu. Najsławniejszym użytkownikiem tego pojazdu jest rzecz jasna cesarz Japonii, a także cały dwór. Bardzo charakterystyczną cechą Toyoty Century są te lusterka na błotnikach. Mają one bardzo dużo zalet. Po pierwsze, likwidują martwą strefę i faktycznie dosyć dużo tym samochodem robiłem kilometrów i to faktycznie się sprawdza. Wymaga to trochę przyzwyczajenia, bo są one dalej od głowy niż lusterka w tym miejscu, ale moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie. Do tego one mają taki dosyć oldschoolowy vibe, sprawiają, że to auto wygląda dużo starzej niż w rzeczywistości. Ogólnie jestem ciekawy, czy bylibyście w stanie powiedzieć, jaki to jest rocznik. Podejrzewam, że większość z Was powiedziałaby, że to są lata 80., 90., ale nie. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 2008 roku. Co do lusterek jeszcze, miałem okazję sprawdzić dostępność części do tak rzadkiego auta. Mieliśmy kiedyś małą przygodę z lusterkiem i okazało się, że nie jest źle. Wszystkie części są dostępne w autoryzowanych stacjach obsługi Toyoty. Czeka się 2-3 tygodnie i mamy część na miejscu. To jest ten bagnet, o którym wspominałem podczas jazdy. Tak jak mówiłem, pomaga on w manewrowaniu tak dużym autem. Stylistyka tego auta mówi nam bardzo dużo o japońskich gustach. Jak widzimy, jest ona bardzo konserwatywna, tradycyjna, nie rzuca się w oczy. Jest to auto ekskluzywne, a jest dosyć jednak mimo wszystko skromne. W zasadzie niespotykaną w autach tej klasy rzeczą jest tutaj taki potencik, który pozwala pasażerowi rozprostować nogi. Tutaj mamy centrum sterowania wszechświatem. Mamy tutaj oczywiście do dyspozycji pełną regulację foteli. Jest wentylacja foteli, jest sterowanie radiem,
Cup holdery, no to standard. Ciekawostka, fabryczny Walkman sygnowany logo Century. Samochód składa się z wielu kontrastów. Mimo że jest to 2008 rok, można byłoby się tutaj już spodziewać jakichś dużych ekranów. Mamy tutaj ekrany, które wyglądają jak wyciągnięte z lat 80. Pilot, który jest dosyć z wyglądu taki babciny, bardzo oldschoolowy, a zarazem jest to połączone na przykład z tylnymi reflektorami wykonanymi w technologii LED. Przedni ekran jest dotykowy. No wnętrze, no to w ogóle to jest totalny old school, tak? Większość z wyprodukowanych Toyot Century tej generacji charakteryzowała się wnętrzem wykończonym owczą wełną, ale były też wersje ze skórzaną tapicerką, ale są one niezwykle rzadkie. W Japonii skórzana tapicerka jest traktowana jako zło konieczne. Wiadomo, jest to rzecz mało praktyczna. W lecie na takiej tapicerce człowiek się grzeje, w zimie jest ona chłodna. Taka wełna zapewnia nam wyższy komfort. Jest też element taki praktyczny jak fakt, że taki rodzaj tapicerki jest po prostu bardziej cichy w użyciu. Dzięki za uwagę i za Wasz czas. Mam nadzieję, że auto Wam się podobało. Jeśli tak, to podejrzewam, że znajdę jeszcze kilka innych bardzo ciekawych aut z Wrocławia do zaprezentowania. Jeśli macie jakieś uwagi, no to oczywiście piszcie w komentarzach. No może poza takimi nieprzyjemnymi. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.